Sub-Zero wins. Fatality. It's game over, man! Mortal Kombat X pod kątem obrzydliwości podniósł poprzeczkę bardzo wysoko. Pomysłowość twórców w wykańczaniu wrogów była nie do pobicia. Poza tym MKX jest bardzo dobrą grą, całkiem nieźle zbalansowaną oraz dającą masę frajdy z pojedynków. Wzorem innych wydawnictw NetherRealm postanowiło wydać kompletną wersję MKX pod nazwą Mortal Kombat XL, która zawiera wszelkie dotychczasowe patche i poprawki oraz dwa duże update'y, które są dostępne osobno w wersji cyfrowej. Czy było warto? Przede wszystkim brawa dla twórców za ciągłe doskonalenie Mortala. Kolejne update'y wprowadziły lepszy balans w rozgrywce i usprawniły kod sieciowy. Aktualnie gra po sieci jest praktycznie bezlagowa, a postacie na tyle zrównoważone, że nie ma ani jednej, która by miała przewagę nad innymi. W Mortal Kombat zaczął liczyć się skill i opanowanie postaci. Brawo! Mortal Kombat XL to też dwa duże update'y zwane Mortal Kombat Pack 1 i 2 lub zbiorczo XL Pack. I to tutaj autorzy zamieścili najwięcej zawartości dla spragnionego domowego fightera, który siedząc w bamboszach na wersalce, popijając herbatę, tłucze kolejnych cieciów z całego świata. Alien wins. Fatality. Mortal Kombat XL powiększył się o aż 9 nowych postaci. 4 filmowe, 4 ze świata Mortal Kombat plus znany wcześniej Goro. O ile postacie filmowe wypadły rewelacyjnie, o tyle nowe postacie z uniwersum Mortal Kombat są dość słabe, ale po kolei. Do roostera fighterów dołączyli następujący zawadiacy. Leatherface z teksańskiej masakry piłą mechaniczną, Jason Voorhees z piątku 13 oraz Obcy i Predator. Każda z postaci posiada nowe fatality oraz 3 tryby walki. I tutaj autorzy wykazali się wyjątkową pomysłowością w przenoszeniu filmowych morderców w świat Mortal Kombat. Na przykład taki Jason posiada ciosy, które każdy wielbiciel piątku 13 rozpozna bezbłędnie. Jason posiada też jeden ciekawy tryb walki, który też nawiązuje do filmowego pierwowzoru. Po przegranej Jason potrafi jeszcze wstać z niewielką ilością energii i kontynuować walkę. Obcy posiada także 3 tryby. Głównie chodzi o walkę na bliski dystans przy użyciu pazurów oraz na daleki dystans, czyli plucie kwasem. Doszły też wyjątkowo udane Brutality, kiedy alien wypuszcza na twarz delikwenta facehagera i po chwili z klatki piersiowej nieszczęśnika wychodzi mały ksenomorf. Leatherface głównie posługuje się piłą i młotkiem, natomiast Predator ma możliwość używania wszelkich gadżetów znanych z filmów. Trzeba przyznać, że każda z tych 4 postaci została przygotowana doskonale. Predator wins. Dostajemy także 4 postacie z uniwersum Mortal Kombat, czyli Tanie, Boraicho, Tremora oraz Triborga. Wszystkie postacie przewijały się już w poprzednich częściach MK, jednak mnie nie zapadały za bardzo w pamięć. Znana z 4. części Tania to kolejna dama dołączająca do roostera. Nie mogę powiedzieć, że mnie jakoś ta postać zachwyciła. Już w 4. części była trochę jakby na doczepkę i tutaj sprawia podobne wrażenie. Drugi wojownik Boraicho to chyba najsłabsza postać. Nie wiem czemu NetherRealm z uporem maniaka wrzuca zapijaczonego grubasa do kolejnych części Mortal Kombat. Ani to postać ciekawa, ani jakoś specjalnie mocna. Mnie doprowadzał do szału i z lubością testowałem na nim nowe fatalities.
Trzeci z zawodników to Tremor, znany z dodatków do MK9, władający mocą ziemi. Jest on trochę wariacją na temat Sub-Zero. I jako postać również mnie nie zachwycił, ani ciosami kończącymi, ani stylem walki. Miałem wrażenie, że te trzy postacie dodane były trochę na siłę i cała para poszła w postacie filmowe. Na szczęście ostatni z zawodników, Triborg, trochę ratuje sytuację. Triborg, czyli trzej, a właściwie czterej cybernetyczni ninja w jednym ciele, a więc Cyrax, Sector, Smoke and Cyber Sub-Zero, gdzie wybierając jeden z trzech trybów walki uzyskujemy dostęp do umiejętności danego ninja. Triborg to bez wątpienia najciekawsza postać z niezłym fatality, gdzie pojawia się cała trójka ninja, aby rozerwać nieszczęśnika na kawałki. Podsumowując tą czwórkę fighterów, przyznam, że wolałbym jedną dobrze przygotowaną postać zamiast tych czterech, na przykład lubianego klasycznego Kabala z MK3 albo chociażby Barakę. Tremor wins. Czy to już wszystko, co zaoferowali nam twórcy? Otóż nie. Kolejna dawka radochy jest dla fanów klasycznego Mortal Kombat, a dokładnie jego pierwszej części. Dostajemy nową planszę, The Pit, wraz z nowym Stage Fatality. The Pit robi wrażenie, szczególnie dla osób pamiętających oryginalnego Mortala. Wykonując Stage Fatality możemy podziwiać nabite na pale głowy twórców. Zabrakło jedynie easter egga w postaci Mikołaja w saniach sunącego na nocnym niebie na tle księżyca. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Dalej dostajemy klasyczne skórki do postaci i tutaj kolejny ukłon w stronę najbardziej hardkorowych fanów. Przypomnieć sobie, jak wyglądał oryginalny Sub-Zero i Scorpion, albo jak wyglądała Sonya w wieśniackim zielonym kostiumie, to jest coś. Szkoda, że niektóre postacie pokpiono, np. Kano, który zupełnie nie przypomina tego z pierwszej części. Dodatkowo dorzucono jeszcze trochę innych skórek, ale przyznam szczerze, że nie wiem, czy się z nich śmiać, czy płakać. Johnny Cage w stroju brazylijskiego chyba piłkarza, Sub-Zero w hełmofonie czołgisty, czy Kano przebrany za ruskiego marynarza, to rzeczy zbędne i po prostu głupie. Choć niektóre skiny są całkiem dobre, np. Skorpion widziany w podczerwieni. Wisienką na torcie zostają 4 nowe ukryte Fatality, dostępne dla Cage'a, Skorpiona, Sub-Zero i Sony. I są to Fatality znane z pierwszej części, np. kultowe wyrywanie głowy z kręgosłupem. Niestety, to co kiedyś robiło wrażenie i zmuszało bogobojnych ludzi do wyjścia z widłami i pochodniami przed dom, dziś na tle pozostałych wykończeń wypada słabo. Ale jest to doskonały dodatek dla fanów, między innymi i dla mnie. W pozostałych aspektach to Mortal Kombat X, a więc te same tryby walki, krypta, etc. Recenzję MKX znajdziecie na moim kanale. Mortal Kombat XL to gra kompletna, posiadająca wszelkie skiny, postacie, patche jakie do tej pory się pojawiły. Dodatki, choć przebogate, są jednak nierówne. Rewelacyjny debiut postaci filmowych i fail postaci z uniwersum Mortal Kombat. Na otarcie łez dostajemy sporo skórek, choć połowa z nich jest niepotrzebna i wręcz śmieszna. Jest jeszcze nowa plansza i ukryte fatalities. To, o czym nie wspomniałem, to to, że każda z postaci dostała nowe, czasami prześmieszne odzywki na początku walki. Niektóre wręcz powalają. You know your head looks like a dildo. Czy grę polecam? Cóż, jeśli grałeś w MKX, to MKXL dla Ciebie jest całkowicie zbędne. Dodatki możesz kupić osobno, choć ich cena jest nadal dość wysoka. Jeśli jednak nadal nie miałeś przyjemności zasmakować Mortal X, to wersja XL będzie dla Ciebie doskonałym daniem. Mnóstwo postaci, ukrytych bonusów, trybów walki da Ci zabawę na wiele godzin. A i tak po iluś tam godzinach odkryjesz nowe ciosy, nowe fatality czy brutality. Gra niesamowicie wciąga i dla mnie Mortal Kombat nadal pozostaje ulubioną bijatyką.
Jason wins. Fatality. Twój ruch, szmaciarzu.